Cześć, z tej strony Paproch, a oto kolejny odcinek recenzji Okiem Paprocha. Kontynuujemy naszą serię Brygady Q-Sola. Serdecznie dziękuję Bullseye Brigade oraz firmie Q-Sol za udostępnienie mi lotek do testów. A przed nami kolejne lotki z motoryzacyjnym sznytem. Tym razem nie są to lotki typowo motocyklowe, są to lotki, które z motoryzacją kojarzą się bardziej ogólnie. Przed nami Q-Sol Engine V7. Możemy teraz spojrzeć, jak wygląda opakowanie lotek Q-Sol Engine V7. Niebieski motocyklista. Zajrzyjmy, co znajduje się w środku. A w środku mamy Q-Solowy standard, a mianowicie 3 barele oraz 3 systemy piórkoszaftów. Dołączona do nich jest ostrzałka Q-Sola. Ale to nie wszystko. Z tymi lotkami wiąże się pewna ciekawostka, a mianowicie mają one drugie dno. A w drugim dnie niespodzianka. Mamy tutaj OTO, czyli wymyślony przez Q-Sola system wymiennych grotów stylowych oraz softowych. Dołączony do nich również jest przyrząd do wymiany tych grotów, widoczny w kolorze żółtym. A gdy już skończymy bawić się opakowaniem, możemy przejść do tego, jak wyglądają same lotki. Lotki w całym komplecie prezentują się bardzo ładnie, a teraz pora przejść do analizy pojedynczego barela. I możemy teraz przejść do crème de la crème, czyli opis barela. Na pierwszy rzut oka widzimy, że dzieli się on na 3 dość widoczne części. Część pierwsza, patrząc od tyłu barela, część, gdzie mamy dość zwyczajny grip, jednakże jest on nieregularny. Na środku mamy widoczne 3 przewężenia w kolorze czerwonym oraz charakterystyczny dla Q-Sola Hope Ring w kolorze niebieskim. A z przodu mamy najostrzejszy grip na przestrzeni całej lotki. Grip, który wrzyna się w palec. Jest on nacinany w kierunku zawodnika. Jeżeli trzymacie lotkę z przodu, to te nacięcia nie będą pozwalały, aby wasze palce uciekały z lotki. Interesująca ciekawostka, na samym czubku barela grip się zmienia. Staje się on niezwykle szorstki, przerwy między kolejnymi nacięciami są niezwykle krótkie, no i jest tam minimalne zwężenie w kształcie pocisku w kierunku grotu. A sam grot, jak widzicie, jest tutaj ta ciekawa charakterystyka. Widać tutaj system OTO. Dzięki temu kwadratowemu kształtowi na złączeniu grota i barela możemy sobie spokojnie wykręcić grot stylowy i wkręcić grot softowy, jeśli jest nam potrzebny. W temacie wyglądu zewnętrznego to chyba wszystko. Pora przejść do sekcji rzutowej. A w sekcji rzutowej klasycznie należy Wam się kilka wyjaśnień. O ile dobrze pamiętam, był to piątek, jeszcze przed pierwszym dniem zmagań, jeszcze zanim wszyscy zdążyli się tutaj rozstawić. Na szczęście scena już stała, na szczęście ja mogłem sobie na nią wejść i trochę porzucać. Czasu na testy nie było za wiele, ale starałem się zrobić wszystko, co w mojej mocy, aby wypadły one jak najlepiej. Szeroka gama produktów Q-Sol dostępna jest w sklepie balticdarts.pl. Z kodem rabatowym PAPROCH6 otrzymacie 6% zniżki na cały asortyment. Jeżeli chodzi o parametry techniczne, przed nami lotki Q-Sol Engine V7. Waga 21 gramów, zawartość wolframu 90%. A jeżeli chodzi o długości, długość barela wynosi 48 mm, a jego szerokość to 6,8 mm. Przyszedł czas na ocenę końcową. Jak lotki Q-Sol Engine V7 wypadają w starciu z okiem Paprocha? Jeżeli chodzi o plusy, wszechstronność. Wszechstronność zarówno gripu, jak i barela. Jeżeli chcemy trzymać lotkę z przodu, mamy tam dość ostry barel, który nie pozwala naszym palcom się ześlizgnąć. Jeżeli chcemy trzymać lotkę z tyłu, jest tam też dość prosty, standardowy barel, który pozwoli nowym zawodnikom łatwo dostosować się do tych lotek. Drugim plusem jest system OTO. Bardzo interesujące rozwiązanie, które pozwala przeskakiwać między stylem a softem, absolutnie nie zmieniając barela. Nawet nie musimy mieć innego kompletu, po prostu bierzemy ten sam, wykręcamy jedne groty, wkręcamy drugie i cały czas gramy identycznym, dokładnie tym samym kompletem. Jeżeli chodzi o wady, jedyna wada, którą potrafiłem znaleźć, to niska waga dostępna w obydwu wersjach na stronie Q-Sola. Jest to spowodowane tym, że te lotki są dostosowane zarówno do softa, jak i do styla. Ale jeżeli mielibyśmy przed sobą zawodnika stylowego, który chciałby zagrać czymś cięższym, to ten komplet niestety mu tego nie zapewni. Jeszcze raz ogromnie dziękuję Bullseye Brigade oraz firmie Q-Sol za udostępnienie mi lotek do testów. Z mojej strony to chyba tyle. Był z Wami Tomasz Pijanowski, Paproch Darts.